Rozpoczęliście pracę w agencji nieruchomości, więc na początku gratuluję. Fajna decyzja. Przetrwaliście tydzień, 2 tygodnie. Obejrzeliście, mam nadzieję, poprzedni odcinek, w którym dzieliłem się wiedzą, co robić podczas pierwszego miesiąca. Natomiast tym pierwszym takim okresem mocnym, który robi pierwsze takie sito dość wrażliwe, to są 3 miesiące. To jest okres, w którym powinna być powoli transakcja. I właśnie o tym, co robić przez te 3 miesiące, aby do tej transakcji się zbliżać, postaram się Wam teraz opowiedzieć na swoim przykładzie. Zapraszam. Pierwsze co, i to jest coś, co powinniście już na samym początku znać, przynajmniej te podstawowe podstawy prawne, to tak dziwnie może zabrzmiało. Tych podstaw prawnych jest naprawdę dużo i nigdy nie wiadomo, gdzie te podstawy się kończą, a gdzie już jest tryb zaawansowany. Natomiast każda agencja mniej więcej Was nakieruje, co potrzebujecie. Warto zrobić licencję. Licencja naprawdę to są takie największe podstawy z podstaw. Po licencji naprawdę nie będziecie nie wiadomo kim, natomiast takie podstawy wstępne dostaniecie i będziecie mogli już na podstawie tych podstaw poruszać się w przepisach prawnych już tych takich głębszych, bo naprawdę tych przepisów jest bardzo dużo, zależy, którymi nieruchomościami się zajmujecie. Więc to prawo to jest minimum. Kolejną rzecz, musicie mieć co sprzedawać, musicie mieć towar na półkach. Więc niezależnie, czy go się dostaje od kogoś, czy on przychodzi w prezencie od Mikołaja, czy w jakiś inny sposób, Wy ten towar na półkach musicie mieć. Waszym towarem są nieruchomości i najczęściej będziecie musieli je sami pozyskać. Więc to jest rzecz, na której musicie się najbardziej skoncentrować. Czym lepszy towar pozyskacie, czym teoretycznie może więcej nawet go pozyskacie, tym będzie lepiej. Mając tylko jeden produkt na sprzedaż, będzie na pewno ciężej o tym sprzedaż, niż jeśli będziecie mieli 5 produktów na sprzedaż. Natomiast jeśli z automatu będziecie od razu mieli 30 produktów na sprzedaż, najprawdopodobniej nie zdążycie się uczyć, ale na pewno nauczycie się pozyskiwać te produkty, więc to też na pewno jakaś lekcja dla Was będzie. Więc gdy pozyskacie już te nieruchomości, przejdźcie na kolejny level, czyli nauczcie się słuchać tych ludzi, co oni oczekują od tych nieruchomości, bo to dopiero na swoich mieszkaniach czy domach zobaczycie, o co tak naprawdę tym ludziom chodzi. Czy im przeszkadzają głośne ulice, czy akurat jest w tym roku taki trend, że te głośne ulice nie przeszkadzają, że bliskość do drzew jest ważna, albo nie wiem, bliskość do czegokolwiek. To słuchajcie od tych ludzi, którzy pytają już o te nieruchomości, które macie. W tych 3 miesiącach powinny już być prezentacje tych nieruchomości także gdy robicie te prezentacje, zwróćcie uwagę, czy lepiej je pokazywać rano, w dzień czy po południu. I podkreślam, zwróćcie uwagę, nie pytajcie właściciela, tylko Wy zwróćcie uwagę, kiedy to wygląda lepiej, bo jeśli będzie wyglądało dużo gorzej wieczorem, unikacie tych wieczorów, mimo że wszystkim te wieczory może będą pasowały. Ale pokazywanie tylko dlatego, żeby pokazywać, nie będzie miało celu i też się o tym przekonacie. Na początku tych pokazywań oczywiście róbcie najwięcej jak się da i nie oceniajcie z pozycji biurka, czy to jest kaloryczna prezentacja, czy nie, czy ktoś jest mocno zainteresowany, czy nie. Wy musicie się uczyć, musicie wszystkiego robić jak najwięcej, więc te prezentacje także wykonujcie. I od razu Wam powiem ciekawostkę. Sporo jest agentów z jakimś tam doświadczeniem, którzy mieli coś takiego, że wydawało im się, że ten poszukujący to w ogóle jest nic nie warty, że go obsłużymy od niechcenia, a się okazywało, że był naprawdę bardzo zdecydowany, zdeterminowany i szybka była transakcja. Więc na razie nie oceniajcie nikogo po głosie, po ubiorze, po tym jak się zachowuje. Naprawdę, jeśli ktoś chce oglądać, to znaczy, że chce. Powolutku się będziecie też już musieli uczyć negocjacji, przynajmniej wstępnych. Czym więcej dostaniecie propozycji zakupu czy wynajmu swoich nieruchomości, tym więcej będzie okazji do prawdziwych tych negocjacji, a nie tylko takich sztucznych na zasadzie rozmówek czy na zasadzie teorii, bo to dopiero gdy dochodzi emocja, czyli Wy sobie myślicie, kurczę, jak nie utargujemy, nie będziemy mieli transakcji. Kurczę, jak utargujemy za mocno, to może być właściciel niezadowolony i w ogóle nas nie poleci. Dopiero przy tych własnych emocjach to jest prawdziwe negocjowanie, tak samo jak dopiero gdy grasz prawdziwymi pieniędzmi w kasynie, to jest prawdziwe granie, a nie na jakichś tam wirtualnych żetonach. Więc uczmy się tych negocjacji i uczmy się systematyczności. Bardzo często bywa tak, że trafiamy do nowej agencji, w ogóle do nowego zawodu, jesteśmy nakręceni, oglądamy wieczorami różne YouTuby, żeby się jeszcze bardziej podbudować, oglądamy Netflixy z tym zawodem i czytamy różne książki, jesteśmy nakręceni, a później to pada. Czym dłużej utrzymamy tę konsekwencję, to nakręcenie, naprawdę tym szybciej będą te efekty. I w tym mi zaufajcie. Tylko pamiętajcie, jeśli popełniacie błędy, starajcie się jak najszybciej te błędy jakoś niwelować. Jeśli okaże się, że 10 razy pokazujecie jedno mieszkanie i to mieszkanie nadal się nie sprzedało, to nie oczekujcie, że zły był klient, że zły był właściciel i że w ogóle zły jest świat. Mieliście 10 okazji, żeby pokazać to mieszkanie, a go nadal nie sprzedaliście, więc zobaczcie, co Wy możecie zmienić i trzeba to zmieniać. Każdy się uczy i każdy ma prawo być nieskuteczny na początku, natomiast czym szybciej będziecie te błędy
jakoś tam niwelowali, poprawiali kosmetycznie, tym będzie lepiej. Niezręcznie jest czasami, żeby z Wami pojechał starszy agent nieruchomości na jakieś prezentacje. Oczywiście da się to zrobić, to nie jest jakieś tam wydarzenie nie wiadomo jakie, natomiast te prezentacje już nie będą aż tak bardzo naturalne, jakbyście byli w nich sami. Także takie pojechanie nie za wiele Was nauczy, pokaże oczywiście tą pewność siebie i to jest sposób działania i można czasami próbować coś takiego zrobić, postawić dobre winko koledze i powiedzieć: chodź, pojedź ze mną, pomóż mi. Tu trzeba się jak najbardziej wspierać w agencji nieruchomości, w której jesteście i tworzyć zespół. Więc to są te rzeczy, na które bym najbardziej zwracał uwagę. Natomiast postawcie sobie cel na te 3 miesiące. Ja bym odważnie stawiał cel, że jeśli rozpoczynam 1 stycznia czy 1 lutego pracę w agencji nieruchomości, to chcę 1 kwietnia po prostu być po notariuszu, no albo po jakiejś mocnej tam rezerwacyjno-przedwstępnej umowie, żebym widział, że idę w dobrą stronę. Jeśli nie idę i nie osiągnąłem tego, to muszę zobaczyć, w którym miejscu się zatrzymałem. Jeśli zatrzymałem się na tym, że pozyskałem przez 3 miesiące tylko 4 oferty, to coś jest nie tak z tymi moimi pozyskami. Bo skoro widzę, że w innych agencjach inni agenci mają tych ofert dużo, no to coś tu jest nie tak. I najczęściej proponuję Wam zwrócić uwagę na siebie, że coś my być może robimy nie tak, bo często obwiniamy innych, taką mamy naturę i to też nie jest złe, bo musimy tę pewność siebie budować. Natomiast zobaczmy, co możemy robić nie tak. A jak jeszcze się okaże, że w naszej agencji ktoś ma nieruchomości, a my nie mamy, no to tu już całkowicie powinna się lampka zaświecić, tak? Skoro agencja jest kilka lat i trafiliście do jakiejś tam agencji, w tej agencji naprawdę były te transakcje, a nagle nie ma, to znaczy, że to nie jest schemat agencji zły, to nie jest know-how tej agencji zły i nie jest zły marketing, tylko coś tu jest nie tak. Trudne są pozyski i z nimi będziemy się cały czas musieli oswajać, natomiast czym szybciej zbudujecie swoją markę, to te pozyski będą do Was przychodziły. Po 3 miesiącach już delikatnie można tę markę budować, ale to wymaga dużo pracy. Oczywiście namawiam Was, abyście pracowali, bo praca ta jest świetna. I po jakimś czasie będziecie wiedzieli, że ta praca nie jest zła, tylko ona jest przyjemna, za którą macie całkiem fajne wynagrodzenie. Trzymam kciuka za te 3 miesiące, bo one naprawdę są bardzo ważne. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia wkrótce.